What would you think if I gave you a brand new Mercedes car? Co byście pomyśleli, gdybym ja wam dał nowiuteńki samochód marki Mercedes? No down payment. I to bez żadnej przedpłaty. So, new Mercedes, no down payment. Tak więc nowy Mercedes, żadnych przedpłat, niczego. If you were in my country, you would ask the very next question. Gdybyście byli w moim kraju, to zaraz postawilibyście kolejne pytanie. How much are the monthly payments? Ile teraz będziecie musieli płacić miesięcznie w ratach? Oh yes, I forgot to tell you. O, zapomniałem wam o tym powiedzieć. $1 million a month the rest of your life. $1 000 000 miesięcznie przez całe życie. Would you be interested in this? Bylibyście tym zainteresowani? If you were like the young people in my country, you know what you would say? Gdybyście byli młodymi ludźmi w moim kraju, to ja wiem, co byście powiedzieli. You'd say you can hang it on your nose. Powiedzielibyście tak, zawieź sobie ten samochód na nosie. There are many people who have become Christians. Wiele jest ludzi, którzy stali się chrześcijanami, like these newborn people today. Tak jak te nowonarodzone osoby dzisiaj. And they've been excited about the good news. Byli bardzo podekscytowani dobrą nowiną. There is no down payment. Nie było żadnych rat ani przedpłat. Jesus paid it at the cross. Jezus zapłacił za wszystko na krzyżu. My sins are washed away. Moje grzechy zostały zmyte. My night has turned to day. I teraz moja noc zmieniła się w dzień. And then they discover the monthly payments. A później zauważyli, że przychodzą raty miesięczne. People discover that trying to live the Christian life finishes them off. Ludzie zauważyli, że usiłowania, by żyć teraz po chrześcijańsku, zupełnie ich wyczerpują. And there have been many people who have become discouraged because they have discovered it's too hard to try to live the Christian life. Jest wiele ludzi, którzy zniechęcili się dlatego, iż przekonali się, że żyć po chrześcijańsku jest zbyt ciężko. They discover that trying to be a Christian is like climbing a steep mountain with a heavy pack on their back. Przekonali się, że życie chrześcijańskie jest tak jakby wspinanie się na wysoką górę z ciężkim plecakiem na plecach. And they feel like they have exchanged the burden of sin for the burden of holiness. I myśleli, że faktycznie zamienili brzemię grzechu na brzemię świętości. This is what many backsliders have experienced. To jest to, co doświadczyło wiele ludzi, którzy byli w Kościele i z niego odeszli. So tonight I'd like to talk to you about rest. Tak więc dzisiaj wieczorem chciałbym mówić wam na temat odpoczynku. We will look at 3 texts. Będziemy patrzyli na 3 teksty. All of them having to do with rest. Wszystkie dotyczą sprawy odpoczywania. The first one is very familiar. Pierwszy jest bardzo znany. Found in Matthew 11 verse 28. Znajduje się w 11 rozdziale Ewangelii Mateusza i tam 28 wierszu. Jesus stood before the people. Jezus stał pomiędzy ludźmi. He held out his friendly hands. On unosił swoje przyjazne ręce. And he looked into their eyes with his friendly blue eyes. I popatrzył w ich oczy swoimi przyjaznymi niebieskimi oczami. If the German paints him. Oczywiście tak jak Niemcy go malują. Or his friendly dark eyes. Albo ze swymi przyjaznymi ciemnymi oczami. The Italian paints him. Jak malują go Włosi. Or his friendly Chinese eyes. Albo swymi przyjaznymi chińskimi oczami. If the Chinese paints him. Tak jak malują go Chińczycy. Because he is the universal Christ known and loved by all people. Tak więc jest to ten Chrystus znany wszystkim ludziom. And he says, "Come unto me." I mówi: pójdźcie do mnie, all ye that labor and are heavy laden, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, and I will give you rest. A ja wam dam odpocznienie. Have you ever been tired? Czy byliście kiedyś zmęczeni? Most of us have experienced that. Większość z nas doświadczyła tego. When I was in college, I woke up one day and I said to my roommate, I'm tired. Kiedy byłem jeszcze na uczelni, to pewnego dnia, gdy się obudziłem, powiedziałem do kolegi w pokoju: jestem zmęczony. I wish I could go to bed for a week. Życzyłbym sobie, abym mógł się położyć do łóżka tak na tydzień. That day I was pole vaulting up on the gymnasium field. Tamtego dnia grałem na polu naszym, przy naszej sali gimnastycznej.
The bamboo pole broke. I ten kij bambusowy złamał się. I landed on my head. Ja oczywiście wylądowałem na głowie. I got a brain concussion. Miałem zatem jakieś takie zaburzenia w głowie. And the doctor said, go to bed for a week. I doktor powiedział, na tydzień do łóżka. Now Jesus says, if you're tired and heavy laden, come to me. Jezus mówi, jeśli jesteś zmęczony, spracowany, obciążony, przyjdź do mnie. And if you do, I will give you rest. A jeśli przyjdziesz, to dam ci odpocznienie. Now this text is so familiar that we overlook it. Ten tekst jest nam tak znany, że często zapominamy o nim. Just analyze it carefully for a moment. Ale przez moment spróbujcie zanalizować go z uwagą. Anyone who is coming to Jesus is going to have rest. Każdy, kto przychodzi do Jezusa, ma otrzymać odpocznienie. It makes no difference whether he's a new Christian To nie ma znaczenia, czy jest to nowy chrześcijanin, or a Christian for 20 years. czy to chrześcijanin już z 20-letnim stażem. Anyone who comes to Jesus and keeps coming to Jesus is going to have rest. Każdy, kto przychodzi do Jezusa lub stara się przychodzić nadal do Jezusa, ma otrzymać odpocznienie. It's not going to be hard work to live the Christian life. To nie będzie ciężką pracą, aby teraz wyżywać życie po chrześcijańsku, Like climbing a steep mountain. aby wspinać się na stromą górę. It's going to be rest. To będzie odpocznienie. And if I don't have rest in my Christian life, there's something wrong. A jeżeli nie mam odpocznienia w moim życiu chrześcijańskim, to jest coś nie tak. I must not be coming to Jesus. Ja widocznie jeszcze nie przyszedłem do Jezusa. Do you understand how to come to Jesus? Czy rozumiecie, co to znaczy przyjść do Jezusa? Day by day, day by day. Każdego dnia, dzień za dniem. If you do, then you have rest. Jeżeli to czynicie, wtedy macie odpocznienie. If you don't, then you don't have rest. Jeśli nie czynicie tego, to nie macie odpocznienia. Please circle this conclusion. Proszę podkreślcie sobie ten wniosek, Because it is very important for our next text. dlatego że jest on niezwykle ważny dla naszego kolejnego tekstu. The next text is found in Revelation 14. Drugi tekst znajduje się w 14 rozdziale Księgi Objawienia. This is a famous Adventist text. To jest bardzo znany tekst adwentystów. It's right in the middle of the three angels' messages. Znajduje się w centrum poselstwa trójanielskiego. We'll talk more about these messages later in the week. W tym tygodniu trochę więcej powiemy sobie na temat tych poselstw. But please notice something from one of the verses. Ale proszę zwróćcie uwagę na coś w jednym z tych tekstów. Verse 11. 11 wiersz. They have no rest day or night. Tutaj jest napisane, że nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Take a long look at that for a moment. Popatrzcie na moment teraz na ten tekst. What is the problem of the beast and his image and his mark? Jakiż jest problem owej bestii, zwierzęcia, posągu czy jego znamienia? The people who have this problem have no rest day or night. Ludzie, którzy mają ten problem, nie mają ani we dnie, ani nocą wytchnienia. So if I have no rest, then I am a victim of the beast and his image and his mark. Tak więc, jeśli nie mam odpocznienia, staję się ofiarą zarówno zwierzęcia, jak i jego posągu, jak i jego znamienia. That's what the beast and his image and his mark are all about. To jest to, co zwierzę, jego posąg i jego znamię dotyczy. These symbols are symbols of salvation by my own work. Te symbole stają się symbolami zbawienia przez własne uczynki. And there is a day of worship that represents trying to save myself by my own hard work. Jest dzień kultu, który reprezentuje takie usilne próby zbawienia się samemu. There is another day of worship that is a symbol of rest. Ale jest jeszcze inny dzień kultu, który jest symbolem dnia odpocznienia. Or a symbol of salvation by faith in Jesus. Albo symbolem zbawienia przez wiarę w Jezusa. So, one day of worship, a symbol of righteousness by faith. Tak więc jeden dzień kultu, symbol sprawiedliwości przez wiarę. And the other day of worship, a symbol of salvation by works. I drugi dzień kultu, symbol zbawienia przez uczynki.
And the people who are trying to work their way have no rest, day or night. I ludzie, którzy starają się wypracować wszystko sami, oni nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. But we've already noticed that anyone who's coming to Jesus has rest. Ale już zauważyliśmy, że każdy, kto przychodzi do Jezusa, ma odpocznienie. So if I have no rest day or night, it must tell me what my problem is. W takim razie, jeśli ja nie mam we dnie i w nocy wytchnienia, to od razu mi to mówi, gdzie jest mój problem. I'm not coming to Jesus. Znaczy, że nie przychodzę do Jezusa. Because if I came to Jesus, I would have rest. Dlatego, że gdybym przyszedł do Jezusa, miałbym odpocznienie. I've taken surveys of people in my country. Ja często przeprowadzam badania pośród ludzi w moim kraju. And I asked the people in my churches about their own private life with God. I pytam się ludzi w moim kościele na temat ich prywatnego życia, prywatnego kontaktu z Bogiem. And Andrews University has done a similar study. A na Uniwersytecie Andrews przeprowadzono podobne badanie. And we've discovered to our surprise that only 1 out of 4 has any time for Jesus day by day. I ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że jedynie 1 osoba na 4 badane ma każdego dnia kontakt z Jezusem. And it's actually closer to 1 out of 5. A faktycznie to jest bliższe nawet 1 osobie na 5. To my surprise, after surveying hundreds of church members, this was the reality. Dla mego zaskoczenia, po badaniu ponad 100 członków zboru, to było rzeczywistością. Only 1 out of 4 or 5 people have any time, even 5 minutes a day, for personal seeking of Jesus. Tylko 1 osoba na każde 5 miała troszeczkę czasu, choćby 5 minut, by danego dnia szukać Jezusa. And my Bible tells me that the people who don't have no rest. A moja Biblia mi mówi, że ludzie, którzy tego nie czynią, nie mają odpocznienia. Because if I am not seeking the experience of faith, then I have only one other choice. Dlatego, że jeżeli ja nie poszukuję doświadczenia wiary, to mam tylko jedyną rzecz do wyboru. The problem of works or my own hard work. Jest to problem uczynków, moich ciężkich, twardych uczynków. It is hard work to be good when you live your life apart from Jesus. Jest to ciężką pracą, aby być dobrym, jeśli żyjemy poza Jezusem. Some people are strong. Są ludzie, którzy są silni. And they can do it outwardly. I im udaje się na zewnątrz to czynić. But they get tired. Ale stają się zmęczeni. And they have no rest. Nie mają wytchnienia. Some people are weak. Są i tacy, którzy są słabi. And they can't even be good outwardly. I oni nawet na zewnątrz nie potrafią udawać dobry. And they get discouraged and give up. I ci nagle się zniechęcają i poddają. My biggest hope for those who were baptized today is this. Moją największą nadzieją dla tych, którzy dziś zostali ochrzczeni, jest to, that they not only came to the baptismal pool, żeby oni nie tylko poszli na to miejsce, gdzie ich ochrzczono, but they came to Jesus today, ale aby przyszli dzisiaj do Jezusa, and they will keep coming to Jesus tomorrow and the next day and the next. I aby jutro i następnego dnia i następnego przychodzili do Jezusa także. That they will reserve special time alone with Jesus every day. Aby każdego dnia zarezerwowali sobie szczególny czas tylko dla Jezusa. That's the only way you can live the Christian life. I to jest jedyny sposób, w jaki możemy prowadzić życie chrześcijańskie. And if you don't come to him, you're going to get tired. A jeśli do niego nie przyjdziecie, będziecie zmęczeni. And sooner or later you will be a victim of the beast and his image and the mark. I wcześniej czy później staniecie się ofiarami, czy to zwierzęcia, czy jego posągu, czy jego znamienia. Because that's the whole message of Revelation 14. Dlatego, że jest to całe poselstwo 14 rozdziału Objawienia. An invitation to salvation by faith in Christ. Zaproszenie do zbawienia przez wiarę w Chrystusa. And a warning against salvation by my own works and hard efforts. I ostrzeżenie przed zbawieniem opartym na własnych uczynkach i własnych wysiłkach. Now we go to the third text. A teraz sięgamy do 3. tekstu. Found in Hebrews, the 4th chapter. Znajduje się on w 4. rozdziale listu do Hebrajczyków. Now this is of course from the Apostle Paul. To oczywiście są słowa apostoła Pawła. Sometimes the Apostle Paul is easy to understand. Czasami apostoła Pawła można łatwo zrozumieć. Sometimes he is hard to understand. A czasami bardzo trudno go zrozumieć. I like Jesus better than I like Paul.
Ja znacznie bardziej lubię Jezusa niż Pawła. And I don't feel sacrilegious saying that either. I powiem szczerze, że nie jest to takie łatwe, abym to powiedział. I think Paul would say the same thing. Ja sądzę, że Paweł to samo by powiedział. I think he liked Jesus better than he did Paul. Sądzę, że on też bardziej lubił Jezusa niż Pawła. Now, this chapter is not really easy. Ten rozdział nie jest wcale łatwy, but the first half of Hebrews 4 has one key word. Ale pierwsza połowa 4 rozdziału Hebrajczyków ma jedno słowo kluczowe. It is rest. I to właśnie odpocznienie. And Paul is inviting God's people I Paweł zaprasza lud Boży to the experience of rest. Do doświadczenia odpocznienia. He's trying to show them that the Christian life is not that hard. On stara się im pokazać, że życie chrześcijańskie nie jest tak ciężkie. If you keep coming to Jesus. Jeżeli przychodzicie do Jezusa. Now, when we talk about salvation, we usually think of three things. Gdy mówimy na temat zbawienia, często myślimy o 3 rzeczach. Salvation from our past sins. O zbawieniu od naszych przeszłych grzechów. No wonder people weep and are happy when they're baptized. Nic dziwnego, że ludzie płaczą i są szczęśliwi w momencie chrztu. Their sins are washed away. Ich grzechy zostały zmyte. We call this justification. Nazywamy to usprawiedliwieniem. I baptized an old lady one time. Pewnego razu ochrzciłem taką starą niewiastę. She had never been a Christian. Ona nigdy nie była chrześcijanką. She was an interesting person. Ona była bardzo interesującą osobą. But she had seen a lot of life. Ale ona bardzo wiele widziała w życiu. She had been to the asphalt jungle and back. I ona gdzieś tam wewnątrz była taką zagubioną jak w dżungli. She had tried a little bit of everything. Ona starała się wszystkiego popróbować w życiu. And now she found that Jesus wanted to wash her sins away. A teraz zauważyła, że Jezus jest chętny, aby zmyć jej grzechy. Came to the day of her baptism. I teraz nastał dzień jej chrztu. She said, "Will you promise me something, Pastor?" I ona powiedziała: pastorze, czy coś mi możesz obiecać? I want you to put me under the water and hold me way down. I chciałabym, abyś mnie zanurzył pod wodę i podtrzymał tak bardzo głęboko. And count to 10 slow. I wolno odliczył do 10. I want to make sure that all my sins are washed away. Chcę się upewnić, że moje wszystkie grzechy są dokładnie zmyte. Oh, I said, Grandma. Powiedziała: o babciu. She said, "You have to promise." Ona powiedziała: musisz mi to obiecać. So I did. Tak więc zrobiłem. I put her way down. Głęboko ją zanurzyłem. I counted to 10 slow. Wolno odliczyłem do 10. And the people in the congregation got nervous. I ludzie w zgromadzeniu zaczęli się denerwować. What is he doing to her? Co on jej tam robi? She came up gasping for breath. A ona w końcu, jak ją wynurzyłem, aż szybko łapała oddech. But she was smiling from ear to ear. Ale śmiała się, uśmiechała od ucha do ucha. Her sins were all washed away. Wszystkie grzechy zostały zmyte. That's the good news of justification. To jest ta dobra nowina usprawiedliwienia. Then the second thing we talk about is sanctification. Ale druga rzecz, o której mówimy, to uświęcenie. Salvation from our present sinning. To jest zbawienie nas od obecnego grzeszenia. Getting over our problems. Dlatego, że my znowu wchodzimy w nasze problemy. Learning to let Jesus live His life in us. I uczymy się tego, jak Jezus może prowadzić swoje życie w nas. And this sometimes gets discouraging. I to czasami jest zniechęcające. Because it doesn't happen overnight. Dlatego, że nie dzieje się to od tak jednej nocy. It's sometimes a painful growth process. Czasami jest to bolesny proces wzrostu. And then there is the third part of salvation. A potem jest jeszcze trzecia część zbawienia. Salvation from a world of sin when Jesus comes. Zbawienie od świata grzechu, kiedy Jezus powróci. We call this glorification. My nazywamy to uwielbieniem. Justification, A więc usprawiedliwienie, sanctification, uświęcenie glorification. i gloryfikacja, uwielbienie. Wszystko to nazywamy zbawieniem. But we have a problem. Ale mamy problem. Most of us, if we've studied the Bible at all, know that the first one is all Jesus. Większość z nas, kiedy studujemy Biblię w całości, to wiemy, że to pierwsze należy tylko do Jezusa. We can't add anything to what Jesus did at the cross. My nie możemy niczego dodać do tego, co Jezus uczynił na All krzyżu. we can do is accept the fact that He did it all. Wszystko, co możemy zrobić, to jedynie przyjąć fakt, że On dokonał tego w całości.
And most of us know that we're not going to help him in the third one. I większość z nas wie, że nie jesteśmy w stanie mu dopomóc w tej trzeciej części. I mean, are we going to get involved in getting ourselves from earth to heaven when Jesus comes? No bo przecież w jaki sposób my moglibyśmy zaangażować się w to, byśmy się unieśli z ziemi i poszli do nieba, kiedy Jezus przyjdzie? Can you imagine trying to flap your arms on the way to heaven? Wyobrażacie sobie naszą próbę wymachiwania rękami, aby dostać się do nieba? Helping God get you up there? Dopomagając Bogu, aby nas tam zabrał? It's going to be all his work. To będzie w całości Jego dziełem. Suppose I had come from Chicago to Berlin. Przypuśćmy, że ja teraz przybyłem z Chicago do Berlina. I was riding in a superjet. I lecę takim super odrzutowym samolotem. And I look out the window and I say, this thing is going too slow. I patrzę i mówię, no ta maszyna zbyt wolno leci. So I open the emergency door and try to help things along. I teraz otwieram drzwi bezpieczeństwa i staram się dopomagać samolotowi, żeby szybciej leciał. I would never make it to Berlin. Nigdy bym nie doleciał do Berlina. No, that would be an insult to the power. Nie, ja raczej byłbym tutaj w konflikcie z tą siłą. So nobody's going to help God get us from earth to heaven when Jesus comes. Tak więc nikt nie będzie mógł dopomóc Bogu w tym, aby zabrał nas z ziemi do nieba. We have no problem believing that it's all Jesus in the first one. Tak więc nie mamy żadnego problemu z wiarą, że to wszystko należy do Jezusa w pierwszej części. That it's all Jesus and faith in the third one. Tak samo jak całkowicie należy do Jezusa i do wiary ta trzecia część. We come to this second one and this is where the big misunderstanding is. Ale kiedy docieramy do tej drugiej, to tutaj napotykamy na wielkie niezrozumienie. We have the idea that in living the Christian life we're supposed to get in there and work hard. Dlatego, że mamy takie pojęcie, że życie po chrześcijańsku polega na tym, że my musimy się ostro za to zabrać. God doesn't do for us what we're supposed to do. Bóg nie czyni dla nas tego, co my mamy zrobić, mówimy. We even have phrases like God helps those who help themselves. My mamy nawet tego rodzaju powiedzenia, że Bóg nie pomaga tym, którzy nie pomogą sobie. People think that phrase is in the Bible. I ludzie myślą, że tego rodzaju wypowiedzi są w Biblii. It is not in the Bible. Ale nie ma ich w Biblii. You know what's in the Bible? Wiecie, co jest w Biblii? God helps those who cannot help themselves. Bóg pomaga tym, którzy nie mogą sobie dopomóc. In fact, I'm going to go one further. I ja może nawet jeszcze trochę dalej się posunę. The only people that God helps are the ones who cannot help themselves. Jedyne osoby, którym Bóg pomaga, to te, które nie mogą pomóc sobie. And who know that they can't. I którzy są tego świadomi, że nie mogą. And this is what Hebrews 4 is talking about. I oto właśnie to, o czym mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków. It says that the Sabbath is a symbol of rest. Mówi o tym, że sabat jest symbolem odpocznienia. But if you check with the Old Testament, you find that the Sabbath is also a symbol of something else. Ale jeżeli sprawdzicie to w Starym Testamencie, zauważycie także, że sabat jest symbolem czegoś innego. It is a symbol of sanctification. Jest on symbolem uświęcenia. So he says to these people, you are people of God. Tak więc mówię do tych ludzi, wy jesteście ludem Bożym. And your ancestors were people of God. I wasi przodkowie byli także ludem Bożym. In fact, Moses went into Pharaoh's court and he said, thus saith the Lord, let my people go. Faktycznie Mojżesz udał się na dwór Faraona i powiedział, tak mówi Pan, wypuść mój lud. People were taught about the lamb slain. Ludzi nauczano o tym, jak zabijać teraz baranki. You accept the lamb and you are one of God's people. Jeśli przyjmiesz ofiarę baranka, to należysz do ludu Bożego. Jesus paid it all at the cross. Jezus za wszystko zapłacił na Golgocie. But Paul says there remains still a rest for the people of God. Ale Paweł mówi, że jeszcze pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. What is this rest? Cóż to za odpocznienie? It's rest in the area of living the Christian life. Jest to odpocznienie w zakresie życia chrześcijańskiego. We call it sanctification rest. Nazywamy to odpocznieniem uświęcenia. Where we cease from our own labors. Kiedy my zostawiamy nasze własne uczynki. Cease from what labors? Jakie uczynki? The labors to change our lives. Uczynki, które zmieniają nasze życie. The labors to live better this year than we did last year. Uczynki, które prowadzą nas do tego, by żyć dzisiaj, w tym roku, lepiej niż w minionym roku. The work of staying away from sin after I've been baptized. Dzieło odwrócenia się od grzechu od momentu chrztu.
trying to be an overcomer, I próby stania się zwycięzcą, trying to get the victory, próby uzyskania zwycięstwa, trying to become perfect. próby stania się doskonałym. We cease from our own labors, My przestajemy czynić sami coś and instead we seek Jesus, i w miejsce tego szukamy Jezusa. because He has promised to take care of the monthly payments as well as the down payment. Dlatego, że On zajął się nie tylko tą przedpłatą, jak i także ratami miesięcznymi. There's good news. To jest dobra nowina. God has never asked us to fight sin and the devil. Bóg nigdy nie prosił nas o to, abyśmy walczyli z grzechem i diabłem. Oh, you say, I know a couple of texts O, powiecie, ja znam przynajmniej 2 teksty, that seem to say that. które chyba to mówią. We'll talk about those later this week. O tym w tym tygodniu także będziemy mówili. But God has never asked us to fight sin and the devil. Bóg nigdy nie prosił nas o to, abyśmy walczyli z grzechem i diabłem. He asks us to put our effort toward one thing. On prosi nas, abyśmy całe wysiłki skupili na jednej rzeczy. And this is the way He says it. I to jest sposób, w jaki to mówi. Hebrews 4, verse 11. 4 rozdział Hebrajczyków i 11 wiersz. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Let us labor to rest? Starajmy się, aby odpocząć? How can you explain that? W jaki sposób możecie to wyjaśnić? The words fight with each other. To słowo walcz ze sobą. How can you labor to rest? W jaki sposób możesz walczyć o odpocznienie? I found that out when I landed on my head. Ja z trudnością potrafię to zrozumieć. It was real labor to try and stay in bed for a week. Ja sądzę, że to, co mówiłem wcześniej, to było naprawdę ciężką pracą, aby pozostać przez tydzień w łóżku. But what does it mean here? Ale co to tutaj mówi? Follow closely. Z uwagą teraz słuchajcie. We have now come full circle. My teraz mamy kolejny okręg, w We który are back zataczamy. to our first text. Wracamy do pierwszego tekstu. If we come to Jesus, we're going to have rest. Jeśli przychodzimy do Jezusa, my zamierzamy znaleźć odpocznienie. If we don't come to Jesus, we're not going to have rest. Jeśli nie przychodzimy do Jezusa, nie będziemy mieli odpocznienia. Instead, we'll have the beast and his image and his mark. Raczej będziemy mieli i zwierzę, i jego posąg, i jego znamię. So where is the labor? Tak więc, gdzie jest ta praca? The labor is in coming to Jesus. Ta praca dotyczy przyjścia do Jezusa. Day by day, day by day. Każdego dnia, każdego dnia. Is that labor? Czy to jest pracą? Sure, that takes effort. Tak, to wymaga wysiłku. You know one of the reasons why it takes effort? Wiecie o jakimś powodzie, dlaczego to wymaga wysiłku? Because the devil hates that. Dlatego, że diabeł nienawidzi tego. He knows that anyone who keeps coming to Jesus day by day is going to have rest. On wie, że każdy, kto przychodzi do Jezusa każdego dnia, będzie miał odpocznienie. And is going to experience full salvation. I on wtedy będzie mógł doświadczyć pełnego zbawienia. And he wants us to not do that. I on nie chce, abyśmy tego czynili. I invite you tonight to rest. Dzisiaj zapraszam was do tego, byście odpoczywali. Jesus not only has done it all, Jezus nie tylko wszystkiego tego dokonał, he has promised to do it all. On obiecał, że wszystkiego dokona, Except for one thing. oprócz jednej rzeczy. Jesus cannot come to himself for us. Jezus nie może przyjść do siebie za nas. That's where our power of choice lies. Oto tu leży nasza możliwość podjęcia decyzji. Where we day by day choose to accept him again as our Savior. Kiedy każdego dnia decydujemy się, aby wybrać Go za swego Zbawcę. And if we experience that, A kiedy tego doświadczymy, then there's no problem with us getting to the promised land. to wtedy nie ma żadnego problemu, abyśmy znaleźli się w ziemi obiecanej. Or heaven when Jesus comes. Albo w niebie, gdy Jezus przybędzie. What are we going to do in heaven? Co my będziemy robili w niebie? We're going to rest? Będziemy odpoczywali? I have talked with juniors. Ja rozmawiałem kiedyś z młodszą młodzieżą. They go off to junior camp. I to był taki młodzieżowy obóz. And you know the part of junior camp that they hate the most? Wiecie, co jest w czasie takiego obozu rzeczą, której najbardziej nie cierpi młodzież? It is called in my country rest period or quiet time. To się w moim kraju nazywa chwila ciszy.
They can't stand that. Oni tego nie mogą znieść. So don't tell the juniors that when you get to heaven it's going to be one eternal rest period. Tak więc nie mówcie przypadkiem młodzieży, dzieciom, że kiedy będą w niebie, to będzie taki wieczny okres odpoczywania, ciszy. Now the truth is, when we get to heaven, we're all going to be juniors. A faktycznie prawdą jest, że kiedy znajdziemy się w niebie, to my wszyscy będziemy taką młodzieżą. Even the people with the white hair and the arthritis. Nawet i ci, którzy mają już białe włosy i artretyzm. I have always wanted to learn how to hang glide. Ja zawsze starałem się nauczyć, w jaki sposób to będzie. But my wife is mean. I have to choose between my wife and hang gliding. Ja zawsze miałem pokusę, aby na lotni latać, natomiast moja żona zawsze mnie przed tym ostrzegała i musiałem wybierać. But I'm going to hang glide when I get to heaven. Ale kiedy będę w niebie, to będę sobie latał. And I'm going to do it without the hang glider. I to będę robił nawet bez tej lotni. And the angels will probably sit back and smile as I practice my hang gliding. I prawdopodobnie aniołowie będą siedzieli i uśmiechali się, kiedy ja będę ćwiczył takie latanie. And maybe you'll be doing the same. I być może wy to samo będziecie robili. And then after a few days, the angels will say something like this. A potem po kilku dniach aniołowie powiedzą coś takiego. Would you like to go on a trip with me? Czy nie chciałbyś się wybrać ze mną w podróż? Now that you've learned how to fly? Teraz, kiedy się już nauczyłeś latać? I say, oh, well, where are we going? No, to zapytam, no to dokąd polecimy? They say, I want to go to a little planet on the outer edge of the universe. Powie, polecimy do takiej małej planety na samym skraju wszechświata. Where there are people who have been interested in the plan of salvation. Ludzie, którzy byli zainteresowani planem zbawienia. And they'd like to hear what it's like to be saved from a world of sin. Którzy chcieli dowiedzieć się, co to jest być zbawionym od świata grzechu. And you can tell them. I ty będziesz mógł im to powiedzieć. And you say, well, yes, I'll go. No, wtedy powiem, oczywiście tak, ja polecę. Wait until I go and pack. Pozwól, że ja tylko szybko się spakuję. And the angel says, no bother, you don't have to pack anything, nothing to pack. A wtedy anioł powie, po co? Nie martw się o to, wcale nie trzeba niczego pakować. Well, wait till I go tell my friends goodbye. No to zaczekaj, ja tylko pożegnam się z przyjaciółmi. I don't have to do that. O, nie musisz wcale tego They'll robić. be here when you get back. Oni tu będą, jak wrócisz. They'll be here forever. Bo oni tu będą na zawsze. Oh yes, I forgot about that. O tak, zapomniałem zupełnie o tym. All right, let's go. No to w takim razie lecimy. So we wing our tireless flight to this little planet. Tak więc zaczęliśmy nasz zupełnie niemęczący lot do tej planety. Way out on the outer ridge of the universe. Daleko gdzieś tam hen na obrzeżu wszechświata. And the angel calls the people together. I tam anioł zwołuje wszystkich ludzi. In a big tent meeting like this. I jest takie wielkie spotkanie namiotowe jak teraz. And the people ask us what it's like to be saved from a world of sin. I ludzie pytają nas, jak to jest być zbawionym od świata grzechu. And the angel sits on the back row. A anioł siada tam w tylnym rzędzie. Because angels never felt the joy. Dlatego, że aniołowie nigdy nie odczuwają radości. That our salvation brings. Tej radości, którą przynosi nam nasze zbawienie. We have a song like that in my country. My mamy taką pieśń w moim kraju. There is singing up in heaven. Co mówi o tym, że śpiewana jest w niebie. Such as we have never known. Której nigdy nie możemy poznać. Where the angels sing the praises of the Lamb upon the throne. Kiedy aniołowie śpiewają chwałę na miejscu, gdzie jest tron. Their sweet harps are ever tuneful. I nigdy nie trzeba, harp nie trzeba stroić. And their voices always clear. A ich głosy są zawsze czyste. Oh, that we might be more like them. Obyśmy byli takimi jak oni. While we serve the Master here. Kiedy my tutaj służymy Mistrzowi. Holy, holy is what the angels sing. Święty, święty, to śpiewają aniołowie. And I expect to help them make the courts of heaven ring. I ja oczekuję, że oni spowodują, że wszystkie zastępy niebiańskie rozśpiewają się. But when I sing redemption's story, ale kiedy ja śpiewam historię zbawienia, they will fold their wings. To oni złożą swoje skrzydła. For angels never felt the joy. Bowiem aniołowie nigdy nie odczuwali radości. That our salvation brings. Jaką wnosi nasze zbawienie.
Will we be resting in heaven? Czy będziemy w niebie odpoczywali? Oh, whenever we need to. O, jeżeli będzie trzeba. But who needs to? Ale kto będzie We potrzebował? never get tired there. Nigdy się tam nie zmęczymy. And we will find our highest delight I my znajdziemy największą radość in singing and telling the praises of Jesus, w śpiewaniu i w opowiadaniu o chwale Jezusa, who invites us all tonight to have rest. który zaprasza nas wszystkich teraz, abyśmy znaleźli odpocznienie. That's what this day has been about To today. jest to, czego dotyczył cały ten dzisiejszy dzień. It's called the Sabbath, Nazywa się on sabbatem, the day of rest, dniem odpocznienia, reminding us that Jesus did it all, przypominający nam, że Jezus dokonał wszystkiego and He promises to do it all. i że obiecuje, iż wszystkiego dokona. We just keep coming to Him day by day. Jeśli tylko przychodzić będziemy do Niego każdego dnia. And as we close the Sabbath, let's remember the good news. I kiedy kończymy sabat, pamiętajmy o tej dobrej nowinie. Shall we pray? Módlmy się. Dear Father in heaven, Drogi Ojcze w niebie, we're thankful that the down payment has been taken care of, dziękujemy Ci za to, że przedpłata została dokonana. and that the monthly payments are already taken care of too. I także za to, że zatroszczyłeś się o wszystkie raty miesięczne. That we have something 10 million times better than a Mercedes. Że mamy coś, co jest 10 milionów razy lepsze niż Mercedes. Life forever Życie na wieki. because of Jesus. Dzięki Jezusowi. Thank you for promising us rest tonight. Dziękujemy za to, że obiecujesz nam dzisiaj odpocznienie. Help us as we look in your direction Dopomóż nam, kiedy patrzymy w Twoim kierunku, to accept again of that rest. przyjąć znowu ten Keep coming to odpoczynek. you day by day I spraw, byśmy każdego dnia przychodzili do Ciebie. till we see you face